Dzień dobry, dzisiaj bez wstępów. Nie będzie tak, że za każdym razem będzie wstęp i wszystko opowiadanie. Od razu startujemy chyba. Up. Trochę się zestresowałem w pierwszym momencie. Ok. Dzisiaj kolejny raz awia. W ogóle to pogoda jest masakryczna. Nie wiem, jaka wcześniej nim latałem, że tak mocno miałem ster wysokości. Dobra, po raz kolejny awia. Właściwie nie, obie awie są. Zobaczymy, czy uda mi się obiema polatać, bo no niestety już jest dość późnawo. Natomiast słońce też i zachodzi. No ale jak wychodziłem z domu, to jeszcze mi termometr w samochodzie pokazał 27 stopni, także to była właściwie przyczyna tak późnego wyjścia. No, lato nie jest dobrą porą dla modeli drukowanych, no ale też daje się znaleźć chwilę czasu, żeby i takim modelem polatać. Ok, ja sobie znajdę jeszcze chwilę czasu, żeby wylądować dronem i się postarać nie rozbić. Hej. Bardzo fajny samolot, to już pewnie mówiłem. Z wielu powodów jest fajny. Jeżeli chodzi o właściwości lotne, no jest mega. To jest ta wersja lżejsza, czyli ze słabszym silnikiem. I zobaczę, że on bardzo dobrze sobie radzi w tych takich nawet akrobacjach mniej lub bardziej podstawowych. I jest przewidywalny dość. Mam nadzieję, że tutaj nie latamy, na co pamiętamy, tak? Że mnie komary nie zeżrą, mam tylko nadzieję. Podstawowa Ups. Nie trać koncentracji. No nie dadzą mi te komary tutaj chyba dzisiaj zrobić tego filmu. W każdym razie, podstawowa akrobacja, jak najbardziej. O, coś tu mi... A nie, dobrze, ster kierunku, myślałem, że działa odwrotnie. Dobra. I to jest akurat ta wolniejsza wersja. I wydaje się, że on tak szybko lata, tylko że zwróć uwagę, że jak tak przelatuje się koło siebie, to zazwyczaj wydaje się, że te samoloty są takie szybciej latające. Natomiast on tak już jest dalej. Dobra, spróbujemy zobaczyć minimalną jego prędkość. Tutaj są, prawie nie ruszy, ledwo. Prawie nie ma gazu, tak? Nie ma jakiejś takiej tendencji do przeciągnięcia. Bardzo wolno leci. Choć od razu też powiem, to nie jest takie, że tak powiem, do takiego latania dla wolnego. Latania dla wolnego latania. Najważniejsze jest to, że on nie wpada, to nie ma przeciągnięcia, tak? Nie wpada w korkociąg. I pewnie ktoś powie, że są wolniej latające samoloty. I tak, zgadzam się. On zobaczy, przez chwilę był zadarty trochę dziób. Tak jak zresztą też teraz. Nic się nie dzieje. To jest mega sprawa. Ja teraz się jeszcze tylko zastanawiam, jak ja wyląduję. Bo tutaj ta trawa taka jest niezbyt miękka, chociaż też nie powiem, że jakoś tam mocno twarda. Natomiast w zasadzie odcinek nie tyle miał być o samej Awii, bo tu już materiał o awiach był, natomiast o przygodach, no i pewnym rozwoju takich modeli jak ten. Ok, spróbujemy wylądować i od tamtej strony. Silnik wyłączony. Najgorsze jest to, że tutaj ktoś porył samochodem. Zmieszczę się? Nie. Nie gwałtownie, na spokojnie, nie zadzieramy.
wypracować lądowanie. Spróbujemy, żebym też jakoś za daleko nie musiał chodzić. No, mam nadzieję, że się złapało. Lądowanie takie, bym powiedział, dość zgodne z przewidywaniami. Okej. Chciałem sprawdzić, jak tutaj w ogóle pójdzie nam lądowanie. Uszkodzeń brak. Te są z innego powodu, ale o tym za chwilę. Okej. Będę się streszczał, bo słońce zachodzi. Już tam jest żółte. Za drzewkami. O, tam widać. Prawie nie widać. Także niestety nie da się latać w ciągu dnia, bo się robi po prostu za ciepło. Jest za ciepło i nie da się latać, dlatego też z tymi filmami to będzie problem. Na wstępie tu też powiem, że mam na uwadze, tak, czytałem komentarze, zrobić w końcu film o stabilizacjach. Także to też wszystko jest w planach i właśnie ta pogoda to bardziej tak zachęca do robienia takich materiałów. Słuchajcie, kolejny film z awiami. Dlaczego? Dlatego, że to jest samolot, którym w ostatnim czasie najczęściej latam. Dlatego, że jest to w moich kategoriach samolot kieszonkowy, czyli taki, że mieści mi się do samochodu, nie muszę go rozkładać, nie mam problemu, żeby go przewozić. Jest wytrzymały i powiem więcej, on robi się coraz bardziej wytrzymały, bo co? No bo tutaj zbierane są doświadczenia, różne doświadczenia, które wskazują na to, że gdzieś tam można byłoby coś poprawić, że można byłoby coś zmienić i jest to sprawdzane po to, żeby taki samolot robił się coraz lepszy, coraz bardziej wytrzymały i coraz bardziej funkcjonalny. Oczywiście ja wiem, że przy drukowanym samolocie to jak on gruchnie o ziemię, drzazgi, nie ma co zbierać. No ale są czasami sytuacje takie przypadkowe i dochodzi do uszkodzenia. I wiecie, co jest najfajniejsze? Przy Air Combat 3D to z Przemkiem daje się rozmawiać. I jeżeli są jakieś sytuacje, to on to bardzo często uwzględnia. Prawie zawsze. Nie często. Zawsze uwzględnia. I to jest fajne, bo to powoduje, że te samoloty ewoluują i poprawiane są. I wy te poprawki też dostajecie. I teraz tak. Jak tutaj było z tymi samolotami? Moment. To jest ten cięższy. To jest ten lżejszy. I on tutaj, tu jest jeszcze brudny na krawędzi natarcia. Bo oba te samoloty ostatnio mieszkały w garażu. No i też doszło do kilku uszkodzeń. Żona nie chce się przyznać. Mam nadzieję, że nie obejrzy tego odcinka, bo się okaże, że to nie ona i będzie niefajnie. No ale ktoś uszkodził mi w garażu te samoloty, tutaj, w tym miejscu. No i czy można było się tego ustrzec? No one zostały poskładane. I zobaczcie, całkiem nieźle to wyszło. Tutaj akurat tak zrobiłem, w ten sposób naprawiałem, że wziąłem płatek kosmetyczny, najpierw tutaj wziąłem papier toaletowy, przykleiłem i tą skleiłem część, później tutaj miałem wycięty otwór, to wsunąłem płatek kosmetyczny, aż go docisnąłem tutaj do końca za pomocą takiego patyczka jak do szaszłyka, tak, i tam wlałem cyanoakryl i to jest tutaj, tu jest mega twarde to wszystko tutaj z tej strony, tu wszystko jest mega twarde to. No a później drugi patyczek, najpierw przykleiłem do tego patyczka ten płatek kosmetyczny i taki wyciąłem troszeczkę mniejszy, który przyciągnąłem i zalałem cyanoakrylem. No i w ten sposób ta część też jest bardzo, bardzo mocna. No i także jest wzmocniony, nie będę tego ściskał za mocno. Natomiast tak jak tutaj dzisiaj przy tym to chyba wrzosowisko nawet jakieś takie poschnięte jest. No w każdym razie przy tych takich malutkich badylkach, może to nie są wrzosy, nieważne, dobra. Nadrobię to później i sprawdzę co to za badyle. To latanie w takich warunkach, lądowanie, no to jest udręka, bo co się dzieje? Najczęściej zahaczamy tutaj cięgłami, tutaj elementami wystającymi od układu sterowania. A w takim układzie jak ten, to jest kapitalna sprawa. I to jest też jeden z tych powodów, dlaczego wybieram ten samolot. Dlatego, że do latania na takim lotnisku jak ten przygodne, już nie mówię, że tam dalej te moje wcześniejsze łączki, które były wykorzystywane, są tak zarośnięte, że tam, nie wiem, latającą kosiarką by trzeba było najpierw się przelecieć nad tym wszystkim. No ale po pierwsze nie dysponuję, po drugie to nie mój teren, więc nie będę komuś kosił, bo zaraz się zrobi z tego afera. No i dobra, wracamy tutaj do tych samolotów, czyli jest fajnie. Natomiast
Mówiłem o ewolucji, coś wam pokażę. W ramach weryfikowania, sprawdzania, to zobaczcie, tu jest 6 sztuk tej samej części wydrukowane. Dobra, żeby nie było. 6 sztuk. Jest i wersja, zaraz znajdę ją. Zaraz już znajdę, ona się tu gdzieś ukrywa. Tak, to jest wersja pierwsza. Słuchajcie, to jest wersja pierwsza i zobaczcie. Tutaj jest takie lekkie tylko wzmocnienie. W zasadzie to nie jest wzmocnienie, tutaj jest takie element tutaj u góry i koniec. Nie ma wzmocnień. Te otwory to są nacięgła do steru wysokości, steru kierunku. No i tutaj mamy kolejne wersje. I tutaj mamy całkiem nieźle to tutaj wyszło, bo to też testowałem ustawienia do drukarki, do druku tej części i chyba najbardziej pancerna to wyszła ta część, czyli tutaj akurat już tak najmocniej. I też, no właśnie, też jedna ważna rzecz. Jeżeli coś wam nie wychodzi przy druku takich elementów samolotów drukowanych, to ja mam dla was jedną propozycję. Wyłączcie tryb wazy, bo jeżeli wszystko jest dobrze zaprojektowane, to po wyłączeniu trybu wazy ta część i tak się wydrukuje dość dobrze. Natomiast na co warto zwrócić uwagę przy ustawieniach, to na pozycję szwu. I tak go dobrać, tą pozycję szwu, żeby to jak najmniej kolidowało. Ja sobie wybrałem z tej strony. Ta część była drukowana, nie była drukowana w trybie bazy. I tutaj widoczny jest szef, ale nie będzie problemu, żeby go usunąć. Natomiast reszta tej części jest wydrukowana jak w trybie bazy. Dlaczego właśnie? Teraz zapytacie, dlaczego nie drukowałem w trybie bazy? Bo chciałem w tym miejscu mieć dwie warstwy zewnętrzne, dwie ściany. No i po prostu w trybie wazy nie udałoby mi się tego osiągnąć. Po prostu chciałem mieć to miejsce mocniejsze. No czasami tak robię, tak, że chcę mieć którąś część mocniejszą, bo chcę sobie coś sprawdzić, tak? I w ramach takich właśnie druków, testów powstają takie części. Ilości sztuk 6, tak naprawdę 7, bo jedna to miałem tam awarię filamentu i trafiła do śmietnika. I powiem więcej, to nie jest koniec. To nie jest koniec, tu będą następne części. I masz do osiągnięcia zostanie perfekcja. Natomiast znowu nie mam co robić z tymi samolotami, bo już mam dwie wersje, tutaj 2 samoloty, 2 egzemplarze. No i drukuje się trzeci. To chyba tyle gadania mojego na dzisiaj i tutaj tych pieśni pochwalnych, ale warto tutaj akurat wypowiedzieć w kwestii tych samolotów, bo no nie wiem czemu. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, no to trzeba Mustanga, nie, to trzeba tam Corsarza albo coś tam, każdy ma tam swój, nie, Messerschmitta, o, no, także każdy coś tam znajdzie swojego, tylko ja tak patrzę, że pod względem w tej takiej miodności latania i może to nie jest jakoś specjalnie znany samolot i tutaj jako model, natomiast bardzo fajnie latający, ewoluujący, taki właśnie dla tej fajności latania i jego wytrzymałości i to mi się podoba, to mi się w nim podoba, bo nie jest tak, że mamy kurczę model, który jest jakąś znaną maszyną, zrobiony model latający i wszyscy chcą go mieć, a lata to już tam różnie, no generalnie one latają dobrze w większości przypadków, bo chyba nie wszystkie wam pokazałem, bo niektóre loty mi nie poszły. A może to się zbiorę kiedyś i zrobię te filmy takie co nie wyszło, bo to są zazwyczaj bardzo krótkie filmy. Okej, dobra. Słońce zachodzi, pora do domu. Jak macie jakieś spostrzeżenia i chcielibyście, żeby o czymś bliżej opowiedzieć, dajcie znać. Postaram się to zrobić. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do sekcji komentarzy do następnego filmu. Cześć!